Witam Was serdecznie w nowym filmiku dotyczącym metody krzyżowej. Będziemy tutaj uczyć się, jak zmieszać ze sobą dwie substancje o różnych stężeniach. Zatem wyobraźmy sobie proste zadanie, takie, które zresztą można sobie w prosty sposób obliczyć w pamięci bez tej metody, ale na tym przykładzie będzie nam łatwiej zrozumieć. Wyobraźmy sobie zadanie z octem. Kupujemy ocet w sklepie, który ma stężenie, załóżmy 10%. W sklepie chyba się kupuje 5% ocet, ale ten będzie 10%. No i mamy wodę. Woda ma 0% octu w sobie, więc nie musimy tutaj pisać żadnego stężenia poza zerem. To 0 jest takie umowne, powiedzmy. Chcemy otrzymać 5% roztwór, czyli o dwukrotnie mniejszym stężeniu. Teraz, aby to otrzymać, jak sama nazwa wskazuje, będziemy przeprowadzać pewne działania jakby na krzyż. Jedno działanie będzie się odbywać po takiej linii, a drugie działanie będzie się odbywać po takiej linii. Zmieńmy kolor z powrotem. Zatem należy odjąć od 10 5 i wpisać wynik tutaj, to jest 5. Zwróćcie uwagę, że pomijam już procenty podczas tego obliczenia, gdyż wynik nie jest procentowy. I tutaj należy też odjąć od siebie i wynik napisać. I zwróćcie uwagę, że jakbym odjął 0 od 5, to by wyszło mi, jakbym odjął 0 od 5, to wyszłoby mi 5, tak jak tu wyszło. A jakbym odjął 5 od 0, to wyszłoby mi minus 5. Natomiast niezależnie jaki wynik Wam wyjdzie, czy na plusie, czy na minusie, macie zapisać go na plusie. Czyli tak jakby moduł wyliczacie z tej wartości, czyli tak zwaną wartość bezwzględną nas interesuje. Jeżeli się przyjrzymy, to te dwie liczby ze sobą się jakby skracają. Możemy napisać 1, 1 zamiast tego. Upraszcza to nam na pewno odpowiedź. Zatem w tym zadaniu odpowiedź by brzmiała: aby otrzymać ocet 5%, należy zmieszać ocet 10% z wodą w stosunku 1 do 1. Jeżeli bardzo chcecie albo zapomnicie o tym 1,1, to od biedy możecie powiedzieć, że w stosunku 5 do 5. To trochę takie coś w stylu, jakbyśmy zamiast napisać w wyniku 2, to byśmy napisali wynik jako 2 pierwsze, w sensie jako ułamek, jakbyśmy nie wyciągnęli całości. Ale myślę, że nauczyciel czasami będzie w stanie na to przymknąć oko i na pewno Wam nie da za to ujemnych punktów lub 0. Na pewno dostaniecie za to coś punkty, ale pomyślcie o tym, żeby pamiętać, że trzeba tutaj to uprościć. Zróbmy jakieś trudniejsze zadanie. Wyobraźmy sobie spirytus, alkohol etylowy, który ma stężenie 95%. Może znów zrobimy coś z zerem. Będziemy go rozcieńczać wodą, bo nie potrzebujemy aż tak dużego stężenia. Może robimy jakąś nalewkę. O, zróbmy nalewkę. Nalewka chyba ma 15%. Nie przepadam jakoś za alkoholami, więc w sumie sam nie wiem. Ale powiedzmy, że ma 15%. To też nie jest jakaś wiedza tajemna. Jeżeli chcecie, to sobie możecie sprawdzić i wtedy dla odpowiedniej wartości policzyć. Ja włożyłem 15, bo będzie ładnie się odejmować. Zatem widzimy 0,15 to wynik odejmowania 15, zawsze na plusie. Tutaj wynik odejmowania 80. Możemy uprościć te wyrażenia. Widzę, że się skracają przez 5, zatem tu będzie 3, a tu 16. Odpowiedź na to zadanie konkretne brzmi w ten sposób, że aby uzyskać 15% alkohol etylowy, należy zmieszać spirytus z wodą w stosunku 3 do 6, gdzie spirytusu jest 3 części, a wody 16 części. Moglibyście mnie zapytać, co to znaczą te części? Jak zdefiniować część? No, wyobraźmy sobie, że mamy taki malutki naparsteczek. Jeżeli byśmy przelewali alkohol do tego naparsteczku i ten naparsteczek wlewali do jakiegoś innego pojemnika, to byśmy musieli dać 3 takie naparstki
alkoholu, spirytusu etylowego i 16 naparstków wody i byśmy mieli szklaneczkę malutką 15% roztworu. Ale możemy zwiększyć tę skalę, możemy całą szklanicę, dużą szklankę 500 ml i 3 takie szklanki nalać spirytusu, 16 wody i na przykład przygotowywać nalewkę na wesele. Nie wiem ile to by litrów wyszło, 17 razy, nie 17, 19 razy pół, no 9,5 litra. No na wesele by nie starczyło, no ale możemy sobie tą skalę zmieniać. W każdym razie te porcje, te części oznaczają właśnie jakieś ilości przez nas zdefiniowane gdzieś wcześniej lub w zadaniu. To zróbmy jeszcze jakieś bardziej skomplikowane zadanie. Niech będzie jedna z początkowych wartości jakiegoś roztworu, powiedzmy soli 65, drugiego jakiegoś roztworu, powiedzmy 37. No tutaj już ostro jedziemy. Pamiętajmy zawsze, że ta środkowa wartość, ten roztwór, który chcemy otrzymać, nigdy nie może być powyżej górnej wartości i nigdy nie może być poniżej dolnej wartości. Po prostu to jest niemożliwe. Więc musimy wybierać, w zadaniu po prostu mamy wtedy podaną wartość pomiędzy. Tutaj załóżmy, że to będzie 48%. Po co komu 48%? Nie wiadomo. Może do jakiejś reakcji chemicznej właśnie takie stężenie jest potrzebne, żeby w ogóle zaszło. Więc już bez rysowania niebieskich kreseczek będę odejmował. Od 48, gdy odejmę 37, mam 11. Fajnie, że wyszło w ogóle całkowite, bo w gruncie rzeczy mogłyby też wyjść ułamki. Ale to może innym razem. I jak odejmę prawie 50 od 65, to jest 17. Tutaj zauważam, że nic się nie skraca, więc odpowiedź by brzmiała w ten sposób, że należy 11 części 65% roztworu i 17 części 37% roztworu zmieszać, aby uzyskać 48% roztwór. Wydaje mi się, że tyle byłoby z tych prostych zadań. Zróbmy takie bardziej skomplikowane zadanie. Tym razem będziemy, takie wiem jakie zadanie. Zadanie z sokiem. Chcielibyśmy uzyskać na imprezę jakąś, może na urodziny 30 litrów soku. 30 litrów soku. Czy po angielsku juice. Chcemy 30 litrów soku, ale aby go otrzymać, trzeba zmieszać syrop w stosunku 1 do 7. No, po prostu taki mamy przepis, tak brzmi reklama na etykiecie soku, więc mamy mieszać jedną część syropu z 7 częściami wody, aby uzyskać sok. No i tu mamy lekki problem, bo znamy przede wszystkim naszą proporcję, a nie wiemy ile to musi być litrów. Warto też zauważyć, że nie mamy tej oto tutaj tych stężeń procentowych, tylko samą proporcję, czyli sam wynik końcowy. I takie zadanie też mogłoby zaistnieć. Potem obliczymy jeszcze z procentami. Więc chcemy mieć 30 litrów tego soku. Musimy wziąć jedną porcję syropu i 7 porcji wody. Razem, jeżeli dodamy te dwie rzeczy, to jest 8 porcji. Tak? Zatem wiemy, że 30 litrów będzie się składać z 8 porcji. Zatem podzielmy te 30 przez 8. Po co to robimy, pytacie? Bo takie randomowe tutaj ruchy się wykonują, prawda? Nie są randomowe. Wyliczymy w ten sposób, dzieląc 30 na 8, ile to jest jedna porcja. Skracamy 15 na 4, 7,5 na 2, 3, 750. Sprawdzę na kalkulatorze. 30 podzielić na 8. Ok, dobra. Czyli 3 litry i 750 ml należy wlać syropu i rozcieńczyć, odejmijmy od 30, minus 3,75,
26 26 litrami 250 ml wody, aby uzyskać taką proporcję. Czyli to było dość proste. Mamy samą proporcję i ilość soku, ale obliczmy teraz znacznie trudniejsze zadanie, takie, w którym będziemy mieć najpierw stężenia procentowe, a potem będziemy musieli obliczyć, ile każdego z nich musimy wziąć. Czyli chcemy, powiedzmy, uzyskać 20 litrów, załóżmy 22% roztworu, no niech będzie tego alkoholu. Mamy dwa stężenia, powiedzmy 95%, albo nie aż takie duże, zróbmy mniejsze, może 65% i powiedzmy 10%. Zastosujemy metodę krzyżową, aby obliczyć, czyli tutaj widzimy, że jest 12, tu jak odejmiemy 45 i 2, 43. Czyli niestety nic nam się tutaj nie skróci, bo 12 i 43 nie mają ze sobą wspólnych dzielników. Więc po dodaniu musimy dodać te informacje, bo to jest to samo miejsce, co tutaj było. Tu mieliśmy 1 do 7, tu mamy 12 do 43. Więc w pierwszej kolejności obliczmy, ile jest wszystkich porcji. To jest 12 plus 43, 55. No, całkiem fajna liczba. Zobaczmy, ile ta jedna porcja ma. Robimy to samo, co w tym miejscu. Tu było 8 porcji łącznie, 30 litrów soku i dzieliliśmy. Teraz mamy 20 litrów i 55 porcji. Wrzucam na kalkulator i wychodzi 0,36 w okresie, albo w ten sposób w okresie. W każdym razie ja to zapiszę jako 0,36, gdyż następna za szóstką jest trójka, a po zaokrągleniu w górę, w dół, to wygląda to w ten sposób. Jedna porcja ma tyle. Zatem policzmy, ile to jest porcji tego alkoholu z 65% i ile porcji 10%. Czy ja mogę to jakoś sobie zabrać? O, mogę. Przesuniemy. Przesunę te obliczenia w to miejsce, już Wam tłumaczę czemu. Oczywiście niestety jak zrobicie tak samo, znaczy jak tak zapiszecie w zeszycie, to będziecie mieli stracone, ale ja chciałem tutaj po prostu to liczyć. Mogę dopisać tak, do tych ilości porcji ich wielkość i będę miał szybciej zrobione obliczenie, nie będę musiał tego przepisywać. 12 razy 36, 4,32 oraz 43 razy 36, 15,48. Jeżeli się przyjrzycie, te dwie liczby niezupełnie sumują się do 20. To jest przez to zaokrąglenie. Jeżeli chcecie dokładniejszych wyników, to musielibyście tutaj dopisać, powiedzmy, kolejne miejsca po przecinku i te liczby zbliżyłyby się, sumując do 20. Ewentualnie możecie zrobić w ten sposób, że jak obliczycie pierwszą, to odjąć ją od 20 i uzyskacie drugą. Ja zrobiłem w ten sposób, żeby Wam pokazać właśnie, że możecie natrafić na takie problemy. Zatem, jaka jest kolejność nauki? W pierwszej kolejności nauczcie się tych prostych krzyży. Na początek rysujcie sobie czy to ołówkiem, czy to kredką, czy jakimś kolorowym mazakiem te krzyżyki. Potem liczcie to już w pamięci, a potem możecie więcej obliczeń do swojego rysunku wprowadzać. Jeżeli jest coś niejasne, zostawcie odpowiednie komentarze. Postaram się bardziej rozjaśnić to, co miałem na myśli. Oczywiście bardzo poproszę o lajki, suby i wspierajcie mój kanał. Nadmienię, że mam jeden poziom wspierania, gdzie mogę raz w miesiącu dla Was wykonać dowolne zadanie z fizyki, matmy i chemii, prawdopodobnie nawet w obcym języku, więc wykupujcie i zapraszam do współpracy.